Cześć! Dziś zapraszam Was na wyprawę na Islandię. Wybieram się tam na 7 dni, w trakcie których zamierzam przejechać Ring Road, czyli trasę dookoła wyspy. Trasa będzie liczyła około 2000 km. Będę też spał kilka dni na kempingu. Jest to chyba jedna z najtrudniejszych wypraw, na jaką się wybieram, ze względu na wymagające warunki pogodowe, wysokie koszty życia na miejscu, no i sam fakt spania na kempingu. Wyprawa ta wymagała ode mnie specjalnych przygotowań. Musiałem zainwestować w nową kurtkę przeciwdeszczową, spodnie przeciwdeszczowe, niskogabarytowy śpiwór i materac. Jestem trochę podekscytowany, trochę zestresowany, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Zapraszam. Witam Was z lotniska Chopina. Lecimy razem na Islandię. To mój przyjaciel Olek. Przywitaj się z Państwem. Witam Was również. Cześć. Cześć. Tradycyjnie mamy dzisiaj przejazd autobusem do samolotu. Jest 23, a za oknem ciągle widno. A oto on, nasz piękny hostel. Dziś nocowaliśmy w Student Hostel. Jest to generalnie akademik Uniwersytetu w Reykjaviku, który w trakcie przerwy akademickiej funkcjonuje jako hostel. Dysponuje głównie pokojami dwuosobowymi. Zresztą sami zobaczcie. O, a tak wyglądają islandzkie klapki. Zaczynamy dzień pierwszy wyprawy. Dzisiaj w planach Golden Circle, czyli Park Narodowy Bingvellir, następnie Geysir, następnie wodospad Gullfoss, farma pomidorów Friedheimar i krater Kerio. Zobaczymy, czy wystarczy nam czasu na kąpiel w Hot Springs Thermal River. Dobra, to wycieczka rusza. To moja ekipa. Idziemy teraz do parku. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Znajdujemy się w Thingvellir National Park. To najważniejsze miejsce dziedzictwa kulturowego Islandii. Zgromadzenie ogólne, zwane Althing, zostało tu założone w 930 roku i obradowało przez ponad 850 lat, aż do 1798 roku. Spotkania Zgromadzenia Ogólnego prowadził mówca prawny, który był odpowiedzialny za obrady, zapamiętywanie i recytowanie ustaw. Ludzie przyjeżdżali na zgromadzenie z całej Islandii, stawiali tymczasowe domy z torfu lub kamienia i słuchali mówcy. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Ma ponad 300 wulkanów, wiele gejzerów, które postaramy się obejrzeć. No nie mówię, że wszystkie.
Islandia jest szczęśliwym krajem, ponieważ nie muszą płacić dużych rachunków za energię. U nich prawie cała energia pochodzi ze źródeł geotermalnych lub z hydroelektrowni. Według informacji, które udało mi się znaleźć w internecie, Islandia liczy 380 000 mieszkańców. Mamy też tutaj bogatą Polonię, jest ich tutaj prawie 9 000, a co ciekawe mają 2 razy więcej owiec niż mieszkańców. Idziemy oglądać gejzery. Gejzyr to nazwa gejzera w dolinie Haukadalur. Kiedyś był najwyżej strzelającym gejzerem na świecie i właśnie od tej nazwy pochodzi słowo gejzer, którym określa się wszystkie gejzery na świecie. Aktualnie jest on nieaktywny. Jedynym aktywnym gejzerem w pobliżu jest Strok Kur, który właśnie oglądacie. Wybucha on co 5-10 minut. Gejzery pozwiedzane. Jedziemy na farmę pomidorów. Zjeść zupę pomidorową w jakiejś bardzo okazyjnej cenie, podobno. Będziemy teraz próbować pyszną islandzką kawkę w atrakcyjnej cenie. Przyjęliśmy właśnie pyszną islandzką kawę. Kawa kosztuje 780 koron. Dokładnie tyle samo kosztuje piwo. Więc grzech było nie skorzystać z tak atrakcyjnej oferty. Cheers! Ciśniemy na fermę pomidorów. To tutaj Van Gogh narysował słynne słoneczniki. Tak wygląda islandzkie piwko w bardzo atrakcyjnej cenie, jedyne 47 ziko. Cena pomidorowej sufitowa, ale za to w cenie jest świeży i całkiem niezły chleb. Można też dolewać sobie dokładki bez ograniczeń. Uwaga! Zupy wydają tylko do godziny 16, gdyż jak to ujął mój współtowarzysz podróży, po 16 na hali puszczają bąki. Znajdujemy się teraz nad wodospadem Galfos, czyli Złotym Wodospadem. Znajduje się on w kanionie rzeki Hvita. Jest dwukaskadowy. Pierwszy stopień ma 11 metrów, a drugi 21 metrów. Ściany po obu stronach wodospadów mają do 70 metrów wysokości.
Konie islandzkie to rasa hodowana na Islandii. Pomimo że konie te są małe i często wielkości kuców, nazywa się je końmi. Są bardzo wytrzymałe i długo żyją. Rzadko chorują. Islandzkie prawo zapobiega importowaniu koni do kraju, a raz wywiezione nie mogą już wrócić. Konie te są ciągle używane do prac gospodarczych, do rekreacji, pokazów i zawodów. Idziemy teraz zobaczyć krater wulkanu. Kerio był kiedyś wulkanem stożkowym. Po wyczerpaniu swoich zasobów magmy w komorze magmowej fundamenty wulkanu zapadły się, tworząc krater, a woda deszczowa i topniejący śnieg zgromadziły się w zagłębieniu krateru, tworząc jezioro. Akwamarynowy kolor jeziora jest wynikiem minerałów rozpuszczonych w wodzie, głównie z rud żelaza w otaczających skałach. Krater ma około 55 metrów głębokości. Kiedy wikingowie przybyli na Islandię, wycięli niemal wszystkie drzewa. Intensywny wypas owiec doprowadził do dalszego zniszczenia środowiska, co spowodowało, że Islandia jest krajem o bardzo ubogiej roślinności drzewiastej. Dziś Islandczycy prowadzą akcję zalesiania, ale lasów wciąż jest bardzo mało. Za to Islandia to jeden z nielicznych krajów na świecie, gdzie nie ma komarów. Ta fioletowa roślina to głuk, który sprowadzili Islandczycy, aby użyźnić swoje gleby. Niestety głuk jest rośliną bardzo inwazyjną i szybko pokrywa coraz większe połacie terenu, co możecie łatwo zaobserwować jeżdżąc po Islandii. Wszystko elegancko jest. Ceny 3 razy wyższe. To, co widzicie, to źródła geotermalne. Idziemy teraz wykąpać się w Hot Spring Thermal River. Będzie to hike, lekko pod górę, trwający około godziny. Ale na końcu będzie możliwość wykąpania się w rzece, którą płynie schłodzona woda wypływająca z elektrowni geotermalnej. Schłodzona woda ma temperaturę około 40 stopni Celsjusza. Im bliżej elektrowni, tym jest ona cieplejsza. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, jest 21:30. Ciągle jest widno. Na Islandii występuje zjawisko tzw. białych nocy. Czytałem o tym kiedyś w książkach od geografii, ale pierwszy raz w życiu tego doświadczam. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ w okolicach czerwca na Islandii praktycznie nie zachodzi słońce. Żeby spać, trzeba zasłaniać specjalne żaluzje. W zimie jest niestety odwrotnie. Występuje słońce, co prawda, ale tylko przez kilka godzin. No i to jest taka trochę walka organizmu, bo z jednej strony późnym wieczorem człowiek jest zmęczony i chciałby iść spać, a z drugiej strony jest ciągle widno i nie chce się spać. Więc jest to taka walka wewnętrzna. Ale jest też tutaj pięknie. Idziemy właśnie do gorących źródeł, żeby się wykąpać. Pięknie, człowiek się nie musi przejmować tym, że zrobi się ciemno, gdyż tu się nigdy nie robi ciemno. No, w czerwcu oczywiście, w tych miesiącach letnich. Ciśniemy.
No nie uwierzycie, ale tak wyglądają przebieralnie. Także ahoj przygodo. A teraz opowiem Wam parę słów o języku islandzkim. Język islandzki to język staronordycki, bardzo mało zmienił się od czasów średniowiecza. Dlatego Islandczycy potrafią czytać sagi z XIII wieku bez większych problemów. Jest to język, który nie stosuje zapożyczeń z innych języków. Na przykład słowo komputer to po islandzku tylwa, połączenie słów oznaczających liczenie i wyrocznie. A sobota, słowo laugardagur, oznacza nic innego jak dzień kąpieli. Co więcej, wszyscy Islandczycy są ze sobą spokrewnieni w mniejszym lub większym stopniu. Istnieje nawet aplikacja, która pozwala sprawdzić, czy dana osoba nie jest kuzynem lub kuzynką. Nazwiska islandzkie są dosyć ciekawe, ponieważ dzieci, osiągnąwszy dojrzałość, decydują, czy wolą być skojarzone z mamą czy z tatą. Stąd może być Stefansson lub Stefansdottir, czyli córka Stefana lub syn Stefana, lub Haladottir lub Halason, od Haliny. Co zabawne, ponieważ te nazwiska się powtarzają, to tak jak była wcześniej książka Yellow Pages, abonamenci byli uszeregowani imionami, ale też z dopiskiem profesji. Na przykład Bardur Bjamson, stolarz, albo Gołbiam Janimson, połagacz sztokfisza. Jest 22. Jak widzicie, nadal jest widno. Ludzie chillują w gorącej rzece. Jest pięknie i cudownie. No słuchajcie, jest 23, jak widać dalej widno. Dobra, czas wracać do Reykjaviku na nocleg. Cześć, krótkie podsumowanie dnia. Dzisiaj zakończyliśmy Golden Circle. Był to bardzo intensywny dzień. Wycieczka trwała od 9 do 24. Na zewnątrz widno. Próbuję iść spać. Jutro kolejny intensywny dzień. Zapraszam. Cześć. Dobra, 8 rano. Wyruszamy na kolejną wycieczkę. Dziś plan na jeszcze bardziej niż wczoraj. Seljalandsfoss to jeden z najpopularniejszych i najbardziej spektakularnych wodospadów Islandii. Można go obejść dookoła i go obejrzeć jakby od tyłu. Tuż obok niego znajduje się kolejny, magiczny i ukryty w skałach wodospad Gljufrabui. Oba wodospady są mega fotogeniczne. Zresztą sami zobaczcie. Koniecznie zabierzcie ze sobą kurtkę i spodnie przeciwdeszczowe oraz wodoodporne buty, ponieważ wodospady dają mocną bryzę i wymagają przejścia po kamieniach przez strumyk.
Magiczne miejsce. Islandia jest mega. Zobaczcie, jak jest pięknie. Kolejne pakowanie po wizycie na wodospadach. Skogafoss to jeden z najłatwiej dostępnych wodospadów. Widać go już z drogi, a spacer z pobliskiego parkingu nie wymaga żadnej wspinaczki. Często tworzą się tu tęcze. Można go podziwiać zarówno z dołu, jak i z góry. Wystarczy wejść schodami na jego szczyt, gdzie znajduje się platforma obserwacyjna. Zobaczcie, jak jest pięknie. To podobno najczęściej fotografowany wodospad na Islandii. Mega. Z ciekawostek, spora część Islandczyków, szczególnie starszego pokolenia, wierzy w istnienie elfów. Czasami zdarza się tak, że budowy dróg zostają przełożone z powodu domniemanych siedlisk elfów. A to nasz samochód, którym przemierzamy Islandię. Cudownie. Będziemy oglądać kolejny wodospad. Równie spektakularny jak poprzednie pewnie. Teraz może parę słów o służbie zdrowia na Islandii. System opieki zdrowotnej jest publiczny i finansowany z podatków, ale pacjenci często ponoszą niewielkie koszty za niektóre usługi, jak na przykład wizyty u lekarzy specjalistów czy dentystów. Opieka zdrowotna jest na bardzo wysokim poziomie. Islandia ma kilka głównych szpitali w Reykjaviku, Landsspitali i w Akurey, Sjúkrahúsið. W razie poważniejszych problemów zdrowotnych pacjentów często transportuje się do jednego z tych dwóch szpitali, czasami nawet helikopterem, jeśli jest to konieczne. W przypadku rzadkich schorzeń, specjalistycznych operacji lub przeszczepów pacjenci są często wysyłani za granicę, np. do Danii, Szwecji lub Norwegii, przy czym koszty takich zabiegów pokrywa islandzki system zdrowia. Dzięki małej liczbie ludności system jest dość dobrze zorganizowany, choć w ostatnich latach brakuje personelu medycznego. Wielu lekarzy i pielęgniarek pochodzi z zagranicy. Idziemy teraz zobaczyć kolejną atrakcję, wrak samolotu, który rozbił się na plaży. Historia później, jak dojdziemy. Wrak samolotu Douglas Dakota C-117 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Islandii.
Samolot należał do amerykańskich sił powietrznych i podczas feralnego lotu w listopadzie 1973 roku wracał na lotnisko w Keflavíku po dostarczeniu ładunku do stacji radarowej na fiordzie Hornafjörður we wschodniej Islandii. Islandia jako jeden z nielicznych krajów na świecie nie posiada własnej armii. Po II wojnie światowej kraj ten zyskał istotne znaczenie geopolityczne, co sprawiło, że Amerykanie ulokowali tam bazę wojskową w Keflavíku. Podczas przelotu nad polem czarnego piasku maszyna nagle zaczęła tracić wysokość. Pilotom udało się wylądować na plaży Solheima-Sandur, gdzie wrak maszyny pozostaje do dziś. W wyniku tego zdarzenia nikt z 7-osobowej załogi nie zginął, ale samolot został na tyle zniszczony, że nie było możliwości naprawienia go, a transport z plaży był nieopłacalny. Nigdy nie podano oficjalnego powodu katastrofy. Właściciele ziemi, na której leżą pozostałości maszyny, Einar i Erun, przez jakiś czas wykorzystywali ją jako składzik na drewno, ale później Einar wpadł na pomysł, by zrobić z niego strzelnicę. Stąd widoczne na kadłubie ślady po kulach. Zrobiliśmy traskę do wraku. Trasa spacerem zajmuje około godziny w jedną stronę, godzinę z powrotem. Na miejscu można porobić zdjęcia 10 minut i się wraca. Ale chyba nie rekomenduję tej opcji ze spacerem, bo zabiera za dużo czasu. Łatwiej jest wziąć tutaj taki bus, który dojeżdża do tego miejsca 10 minut w jedną stronę, 10 minut w drugą. Nie jest on może najtańszy. Zaraz Wam sprawdzę cenę i podam, ale dzięki temu można szybciej odwiedzić to miejsce i zobaczyć wiele innych ciekawych, które są tutaj w okolicy. Na razie, cześć. Będziemy szukać maskonurów i obejrzeć lokalne klify. Zobaczymy, czy nam się udaje przyuważyć. Maskonury to małe, wyjątkowej urody ptaki. Mają charakterystyczny czerwono-pomarańczowy, garbaty dziób, który umożliwia złapanie nawet 10 ryb jednocześnie. Ptaki te równie dobrze pływają jak latają. Potrafią nurkować nawet do głębokości 60 metrów, a w locie osiągają prędkość do 90 km na godzinę. Maskonury stanowią prawdziwy symbol Islandii. Mimo licznej populacji wciąż są uważane za gatunek zagrożony. Od wieków ptaki te były łowione dla ich smacznego mięsa, a czasem stanowiły główne pożywienie mieszkańców wyspy. Do dziś w niektórych restauracjach na Islandii można spróbować potraw z maskonura. Reynisfjara to znana na całym świecie plaża z czarnym piaskiem, która znajduje się na południowym wybrzeżu Islandii, tuż obok miasteczka Vík i Myrdal. W 1991 roku Reynisfjara uplasowała się w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych nietropikalnych plaż na całym świecie.
Rejnisfiara otoczona jest strzelistymi bazaltowymi skałami, które w ludowych opowieściach są pozostałościami po trollach zamienionych w kamień przez promienie słoneczne. Jesteśmy w miejscowości Vík i Myrdal lub po prostu Vík. To najdalej na południe wysunięta miejscowość na lądzie stałym Islandii, położona 186 km od stolicy Reykjaviku. A tak wygląda sklep, w którym się kupuje alkohol. Tutaj normalnie spożywczych nie ma, jest specjalny sklep państwowy. Po Islandii jeździ się takimi furami. To moja ekipa wybiera jedzenie. Hello. Hello. Hi, where are you from? Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dziś zdecydowałem się na Traditional Icelandic Fish Stew. Jestem ciekawy, co to będzie. Stew okazał się być pire ziemniaczanym z dorszem i z serem. Był bardzo dobry, także polecam. Fjaðrárgljúfur jest malowniczym kanionem, który znajduje się w południowej Islandii. Osiągał głębokość około 100 metrów i długość około 2 km, a jego ściany usiane są licznymi wodospadami. Do roku 2015 był on stosunkowo mało znany i o wiele mniej zatłoczony niż inne atrakcje w okolicy. Jednak kiedy pod koniec 2015 roku ukazał się teledysk kanadyjskiego piosenkarza Justina Biebera do piosenki I'll Show You, nakręcony w dużej mierze właśnie na terenie Fjaðrárgljúfur, na kanion ruszyły tłumy turystów. Sam kanion przyjął nazwę swojego propagatora i często jest zwany kanionem Justina Biebera. Dobra, dzień zmierza ku końcowi. Za godzinę mamy być na kempingu. Dzisiaj poglądaliśmy piękne wodospady, czarną plażę i miasteczko Vík i kanion. Jeśli podobał Ci się mój film, to zachęcam do subskrypcji. Cześć!